Hey girls, welcome back. Dzisiejsza bohaterka to postać trochę bardziej skomplikowana. Niby z jednej strony jest tylko prostą dziewczyną, ale jednak jej sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna. Na bank nie jest też po prostu złym i okropnym człowiekiem, tak jak nasza ulubiona krakowska pacocelebrytka. A oprócz tego, ta historia wprawdzie składa się głównie z porażek, ale też z nieudolnych prób, co już stawia tą postać wyżej niż panią Ellen Gavin. Ale też niech nie zwiodą was pozory. Świat Amber jest prawie tak ciekawy jak wieczne awantury między mamą i synem, między parą belwederskich kochanków. W tle dziś będą kłamstwa, zdrady, oskarżenia o gwałt oraz rzucanie kotami. Historia prawie 10 lat poniżania się w pogoni za skrawkami atencji. Historia upodlania się, historia osoby, która niszczy swoje życie. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że patrząc na najnowsze wydarzenia z tego uniwersum, to ta historia może też napawać jakimś optymizmem i takim poczuciem, że nieważne ile razy upadłeś, nieważne ile razy zawiodłeś, to w końcu może ci się udać. Ale cytując klasyka, nie uprzedzajmy faktów. Ale zanim przejdziemy do właściwej części filmu, jeśli pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, to wrzucam shorta Ella Gavin w pigułce 2. Wiem, że to jest trochę szantaż, ale to bardzo dla mnie ważne, bo dzięki temu YouTube trochę bardziej mnie lubi. Aha, a jak chcesz mnie złapać na żywo, to zapraszam na moje live'y na YouTubie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Dobra, teraz już koniec żebractwa. Amber Lynn Reid to amerykańska youtuberka znana z tego, że So here's the gray shirt. It is a wee bit tight. no musimy to powiedzieć wprost, z tego, że jest bardzo otyła. I żeby była jasność, sama otyłość jest chorobą i nie będziemy się tutaj z tego śmiać. A co więcej, nie będziemy się też śmiać z samych prób zmiany swojego życia. Jeśli ktoś chce coś zmienić, to super, ja bardzo kibicuję. A idioci, którzy specjalnie podcinają skrzydła albo na przykład śmieją się z innych na siłowni, powinni się puknąć w czoło. Okej? Dalej. Ale już z wszystkiego, co jest dookoła tych zmian, z kłamstw, z wypierania się rzeczywistości, z jakichś szkodliwych zachowań, jak najbardziej możemy się śmiać i będziemy. Sama Amber nie miała w życiu łatwo. Trudne dzieciństwo, rodzice uzależnieni od narkotyków, a ona przerzucana z jednej rodziny zastępczej do drugiej. Na YouTubie zaczynała w 2013 roku jako speszona dziewczyna, nagrywając swoje pierwsze wideo, w którym opowiadała, że chce dokumentować swoją drogę do upragnionej wagi. Chciała inspirować innych, chciała pokazywać, że się da, że można zmienić swoje życie na lepsze. Zanim jeszcze zaczęła nagrywać filmiki, to udało jej się wtedy schudnąć z 420 na 368 funtów, czyli z około 190 na około 167 kg. Dla ułatwienia, gdy w tym filmie będę mówił o jednostkach imperialnych, to zawsze na ekranie będzie wyświetlony przelicznik. Mimo że jej BMI wynosiło odpowiednio 76 i 67, czyli w obu przypadkach będąc zaawansowaną otyłością 3 stopnia, to widać było, że jest taka napompowana tym sukcesem. Biło od niej taka szczerość i taka pozytywna energia. To było super fajne i wcale się nie dziwię, że ludzie bardzo polubili tamtą Amber Lynn. No ale co wyszło z jej planów i obietnic? Mniej więcej tyle, co z polskiego programu podboju kosmosu. Prototyp wyprodukowany w fabrykach Ursusa! Pomimo pięknych zapowiedzi, efekty raczej nie sprostały oczekiwaniom. Amber nie tylko nie schudła, ale wręcz utyła. Wtedy szybko zaczęła mówić, że tak naprawdę jej celem nie było schudnięcie, tylko utrzymanie wagi, a ta właściwa redukcja będzie miała miejsce w 2014 roku. No tak było. Nie zmyślam. Jednocześnie jej filmy powoli zaczęły odchodzić od pierwotnego tematu, a coraz bardziej zaczęło się wszystko skupiać na pokazywaniu życia. I powiedzieć, że jej vlogi z tego okresu nie były szczególnie porywające, to jak powiedzieć, że pani Ella Gavin nie stroni od alkoholu. Że pije wasze zdrowie. We vlogach zaczęły królować na przykład tematy kolorowanek. Jakbym chciał, żebyście teraz usnęli, to wstawiłbym tutaj całego vloga, w którym Amber przez bite kilkanaście minut kartkuje książeczkę z kolorowankami i pokazuje, które obrazki już pomalowała, a których jeszcze nie. Kilkanaście minut. Kartka po kartce. A wszystko okraszone komentarzem na zasadzie: o, ten obrazek już pomalowałam, a tego jeszcze nie.
Mówię wam, cudowny kontencik do leczenia chronicznej bezsenności. Sporadycznie we vlogach pojawiał się też temat tego, co Amber zjadła. Na przykład jednego razu to były gotowe posiłki do odgrzania w kuchence mikrofalowej. W Stanach to się nazywa TV dinner. A innego razu 20 nuggetsów razem z dużymi frytkami i gigantycznym szejkiem zawierającym takiej ilości cukru, za które dziś moglibyśmy kupić, nie wiem, kawalerkę w centrum Warszawy. Oczywiście próba schudnięcia, już ta właściwa w 2014 roku, odniosła mniej więcej taki sam sukces jak Tommy Wiseau jako aktor. Bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Potem nadeszła kolejna próba. Teraz już Amber będzie silna. Już kiedyś przecież zrzuciła legendarne 89 funtów, więc teraz na pewno też da radę. Od teraz zaczyna ważyć wszystkie posiłki, skrupulatnie liczyć kalorie i nadzorować to, co je. A, no i oczywiście kupuje sprzęt do ćwiczeń. Brzmi super, nie? No, tylko że sprzęt do ćwiczeń został porzucony po dosłownie 5 użyciach. Dieta znów opierała się głównie na gotowych daniach albo fast foodach, a temat masy znów został zbanowany z vlogów na kolejnych kilka miesięcy. Przez kolejne miesiące Amber bardzo skutecznie unikała mówienia we vlogach o tym, ile waży. Tak jakby kompletnie zapomniała, że przecież miała na YouTubie dokumentować swoje postępy. Natomiast treningi Amber zaczęły wyglądać tak, że podnosiła ręce siedząc. I nawet w tym momencie nie żartuję. Siedząc na kanapie podnosiła najpierw jedną rękę, potem drugą, bo inne formy aktywności fizycznej jej nie odpowiadały. Wszystko to doprowadziło do... No jak myślicie, do czego mogło doprowadzić? Do czego doprowadziło jedzenie złego jedzenia i nieruszanie się? Do startu Amber w wyborach prezydenckich? Do odnalezienia śladów zaginionej cywilizacji? Rozpoczęcia okresu pylenia lipy? Kolejnego zwiększenia masy Amberlinki? Oj, trudne się wylosowało. Poproszę o zaznaczanie odpowiedzi A. Czy na pewno? Na pewno. Jesteś pewna? Tak. Niestety, Amber, przegrałaś. Potem była następna próba i kolejne. Ile było łącznie wszystkich tych prób? Tego nie wie nawet sama Amberlin. Przez lata były przerabiane najróżniejsze diety i sposoby chudnięcia. Jeśli znacie jakiś sposób na odchudzanie, to Amberlin na swoich vlogach najpewniej deklarowała, że zaczyna z niego korzystać. Jednocześnie tego samego dnia, najpóźniej następnego, jej dziewczyna wiozła ją do Maka po jakieś gigantyczne zamówienie. I'm gonna be honest with you guys, I have ate a little bit more than 6,000 calories today. Shall we? Ten out of 10 recommend. In total, I ate 5,121 calories. I'm shocked. Dla przykładu, próbowała też się stać wegetarianką, a potem przez kilka lat opowiadała w co drugim vlogu, jak to była wege i jak to wpłynęło na nią i na jej życie. Ale znając już troszeczkę ten świat, jak myślicie, jak wam się wydaje, jak długo Amberlin wytrzymała na diecie wegetariańskiej? Znaczy wiecie, wytrzymała. Ile twierdzi, że była wege? No bo przecież jakiegoś małego wypadu na nuggetsy do Maka nie będziemy liczyć, prawda? Napisaliście już swoje typy? Wszyscy gotowi? Na pewno? Najbardziej wytrwała youtuberka w tej części wszechświata wytrzymała jako wegetarianka 6 dni. Serio, 6 dni. A potem jak zwykle zaczęła zganiać winę na wszystko, że nie może w ten sposób dostarczyć odpowiednich makroskładników, że ta dieta jej nie służy. No pewnie, że jej nie służy, bo nie można się żywić w McDonald's, będąc wege. I już na tym etapie zaczął się u naszej bohaterki objawiać taki trend, żeby zrzucać winę. Na przykład Amber po całym dniu bolą nogi albo boli kostka. Oczywiście odczuwa dyskomfort nie dlatego, że jest chorobliwie otyła, nie dlatego, że waży tyle co 3 takich typów jak ja. Winne są wszystkiemu, uwaga, złe buty. I feel stupid doing it, but I really do it because of my heel spur, and I've had a really long day and I'm wearing the totally wrong shoes and it hurts really bad. They're actually flats, but they have a little bit of a heel to it, and I'm not really used to that because I'm used to really flat shoes. So we've had a long day. I'm wearing the wrong shoes and my feet hurt and so do hers. A jak myślicie, kto jest winien temu, że Amber nie chudnie?
Czy może chodzi o dostarczanie zbyt dużej ilości kalorii w stosunku do zapotrzebowania, albo o to, że się je kiepskie jedzenie i puste kalorie, co? Nie? A gdzie tam? Za brak efektów odpowiada ciało Amberlin, które źle reaguje. A no i oczywiście waga. Wiecie, w sensie taka łazienkowa. Waga miała wskazywać złe wyniki i przez nią Amberlin nie mogła stracić kilogramów. Serio? Amberlinka próbowała wmówić wszystkim, że nie może schudnąć przez to, że waga wskazuje złe wyniki. I pewnie teraz obudziliście się z letargu i się zastanawiacie, czy aby się nie przesłyszeliście? Więc jeszcze raz. Tak, współwinna w braku postępów miała być waga łazienkowa. Cały cykl polegający na 1. Postanowieniu odchudzania, 2. Unikaniu tematu, 3. Pokazaniu, że Amber jednak je tony fast foodów i 4. Manipulacje, że znów wszystko jest winą ciała, hejterów i płakanie do kamery o tym, jakie jest źle w życiu, zaczął powtarzać się z taką regularnością, że hejterzy przygotowali specjalny diagram, żeby łatwo określić, na jakim etapie cyklu aktualnie jesteśmy. Ten cykl zapętla się i powtarza za każdym razem. Mamy tutaj taki trochę dzień świstaka. Amber budzi się i mimo, że poprzedni dzień nie był 1 do 1 identyczny jak wszystkie poprzednie, to jednak cały czas wraca do punktu wyjścia. Cały czas przeżywa ten sam dzień. Mimo, że droga była inna, to efekt zawsze był ten sam. Wypieranie rzeczywistości, zrzucanie winy za swoje niepowodzenia na absolutnie każdego poza sobą i kolejne trwające po kilka godzin próby zwieńczone złożeniem wielkiego zamówienia z McDonald's doprowadziły do tego, że Amberlin Reed przez jakiś czas miała problemy z poruszaniem się. I wiecie, nie mówimy o tym dziwnym momencie, gdy boli was kolano, jak schodzicie po schodach, albo że macie trochę obolałe mięśnie po treningu, albo byliście przeziębieni i czujecie się trochę osłabieni. No nie. Mówimy o ograniczeniu ruchliwości, które sprawiało, że Amber przez około rok brała prysznic wyłącznie siedząc na łóżku i będąc wycierana mokrymi ręcznikami przez swoją dziewczynę Becky. Zresztą to nie są wszystkie problemy z mobilnością, ale tych bardziej obrzydliwych, na przykład związanych z wydalaniem wam oszczędzę. Nie musicie dziękować, możecie zostawić łapkę w górę. Mówimy o otyłości, która nie tylko niszczy zdrowie, ale też uniemożliwia wykonywanie najprostszych czynności, takich jak mycie się. I ja przypomnę, że my tutaj mówimy nadal o 30-letniej kobiecie, której głównym problemem jest otyłość. Ale to też nie tak, że Amber nie wychodziła z domu wcale. No bo wychodziła. Na przykład na zakupy. Tylko że nie chodziła pomiędzy alejkami, ale poruszała się na tym takim jeździku. Jak to w ogóle po polsku się nazywa? Wózek dla osoby niepełnosprawnej? Ktoś wie? Chociaż wiecie, z tym wychodziła to też jest tak dość odważnie powiedziane. Cały jej ruch ograniczał się do tego, żeby wyjść z domu do auta, którym jej dziewczyna wiozła ją do sklepu albo po jakiś fast food, a następnie z auta do tego jeździka albo do stolika. To był cały ruch. Masa sprawiała, że Amber nie była w stanie zrobić czegokolwiek więcej. Próby spokojnych spacerów kończyły się po dosłownie kilku minutach zadyszką. W takim wypadku zwyczajne przejście pomiędzy alejkami i zebranie produktów do koszyka było jakimś epickim wyzwaniem. Jak myślicie, będąc tak otyłym i usilnie próbując schudnąć, albo przynajmniej mówiąc, że się próbuje, jakiego kontentu nie powinno się tworzyć? Wrzucanie jakich filmików byłoby w złym guście, co? Jeśli pomyśleliście o mukbangach, to... You're goddamn right. Jeśli nie wiecie, mukbang to rodzaj kontentu, w którym osoba pokazuje, jakie jedzenie. Tak po prostu. Wiele osób podchodzi do tego trochę jak do oglądania ASMR i czerpie jakąś radość z oglądania i słuchania takich rzeczy. Najczęściej jedzenia jest bardzo dużo, a nieraz jest bardzo dużo bardzo niezdrowego i obłędnie smacznie wyglądającego jedzenia. Pewnie domyślacie się już, gdzie to zmierza, prawda? Oczywiście Amberlin Reed robiła również mukbangi. Wprawdzie to nie były tak ekstremalne mukbangi jak na przykład u Nikogado Avocado. Jeśli chcesz, żebym nagrał film o Niku, to zostaw komentarz. Ale na pewno też nie pomagały w odchudzaniu. Ale jak możecie się domyślić, pochłanianie 1000 kalorii do kamery nie jest najlepszym sposobem na odchudzanie. A tym bardziej nie jest mądrym pomysłem opieranie swojego głównego źródła dochodu, bo o tym, że przygody Amber na etacie nie były zbyt udane, powiemy sobie za chwilę.
na jedzeniu dużych porcji jedzenia, gdy zmagasz się z taką chorobą jak otyłość. Na jej kanale zostały opublikowane dziesiątki filmów oznaczonych jako mukbang albo eat with me. Bycie na diecie jednak nie przeszkadzało Amber we wciąganiu przed swoją widownią ogromnych porcji jedzenia. Do tego stopnia, że potrafiła na przykład zjeść wielką porcję lasagne. Okay, so today we have lasagna. I am so excited. I w tym samym filmiku powiedzieć, że no przecież nie robi takiego mukbangu codziennie, więc wszystko jest okej. Tak, bo wszyscy dietetycy mówią, że przecież będąc na diecie, odchudzając się, możesz się opychać do nieprzytomności. Zwłaszcza rzeczami, które kompletnie nie pasują do twojego jadłospisu. O ile robisz to co drugi dzień. Nie słyszeliście? A pewnie musieliście akurat wtedy do łazienki wyjść, jak o tym mówili. To w sumie trochę case jak z panią Elą Gavin, która uważa, że jak nie tankuje browarów przez 3 dni, to nagle wszystko zaczyna być git. Mało tego, Amber posunęła się nawet do stwierdzenia, że mukbangi są zdrowe, bo jeżeli je przed kamerą te zbyt duże porcje jedzenia, to spożywa je wolniej. Dlatego mukbangi są zdrowe. Czy wy w ogóle jesteście w stanie sobie wyobrazić poziom odklejenia, który sprawia, że możecie wyrzucić z siebie taką myśl? Bo ja autentycznie mam z tym duży problem. Zanim jednak przejdziemy do akcji, które są naprawdę śliskie i po których możecie autentycznie znienawidzić naszą bohaterkę, musimy powiedzieć o jednym wydarzeniu, które miało spory wpływ na to uniwersum. W połowie 2020 Amber zachorowała. Zdiagnozowano u niej nowotwór macicy i przeszła histerektomię. Bez wątpienia bardzo traumatyczne przeżycie. Taki nowotwór może mieć wiele przyczyn i nie musi być powiązany z otyłością, ale ryzyko zachorowania na ten nowotwór w przypadku osób z taką otyłością jest określane jako ekstremalne. Sama Amber też przyznała się, że nie badała się po prostu, a swojego zdrowia nie traktowała zbyt poważnie. Ale jeśli myślicie, że taka ciężka choroba dała do myślenia naszej dzisiejszej bohaterce, że był to dla niej jakiś impuls, że choroba nakłoniła ją do tego, żeby bardziej skupić się na sobie i przekonała, że powinna z większą uwagą podchodzić do swojego stanu, no to co mam wam powiedzieć? No jesteście w sporym błędzie. Co więcej, traumatyczne przeżycia nie przeszkodziły jej w robieniu kontentu na swojej chorobie, w dosłownie wydojeniu tego tematu, żeby zrobić cyferki. Ale o tym będzie więcej w sekcji dotyczącej patologicznej pogoni za wyświetleniami. Ale to bez wątpienia nie jest jedyny problem ze zdrowiem. Sama Amber mówi, że cierpi na zaburzenia z napadami objadania się oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Ale jednak będąc świadoma, że takie problemy istnieją i mimo deklaracji, że wybierze się na terapię grupową związaną z tym problemem, to przed wybraniem się na spotkanie anonimowych jedzenioholików powstrzymał ją deszcz. Deszcz, który sprawił, że wyjście z auta i przejście do oddalonego o 30 metrów budynku było absolutnie niemożliwe. Na kolejnych prób już niestety nie podjęła. Oprócz tego społeczność podejrzewa, że Amberlin cierpi na bezdech senny, cukrzycę typu 2 oraz obrzęk limfatyczny. I ile by w tym prawdy nie było, to sama Amberlin w chwilach szczerości przyznaje, że z jej zdrowiem nie jest najlepiej, a niestety okazji do zmiany swojego trybu życia związanej z chorobą nie wykorzystała. Skoro ta przyjemniejsza część jest już za nami, to powoli będziemy przechodzić do niecnych występków Amberlin Reid. Za chwilę zrozumiecie, że ta miła, fajna i poczciwa dziewczyna, która zmaga się z tak wieloma problemami, nie jest wcale ani tak miła, ani tak fajna, jakby się mogło nam na pierwszy rzut oka wydawać. Że ma za uszami takie rzeczy, że gdyby nagrywała po polsku, to Zebo musiałby usunąć Forza Horizon ze swojego dysku, żeby zrobić te wszystkie filmiki o niej, a Mateusz Spysiński miałby na swoim kanale najdłuższą playlistę, dłuższą nawet od tej o Queen of the Bleak. Przepraszam za przejęzyczenie, oczywiście chodziło mi o Queen of the Black. Powiedzieć, że Amberlinka ma skomplikowany związek ze swoim fandomem, to jak nie powiedzieć nic. I w sumie to jest coś, co łączy amerykańską gwiazdę dietetyki z krakowską gwiazdą fotografii. W
przypadku obu ich odbiorcy ich kompletnie nie lubią oraz to, jak obie zrzucają winę na hejterów, w tym uniwersum nazywanych hejdur. A że Amberka przez lata uczestniczyła w wielu śliskich akcjach, o których sobie tutaj powiemy, to grupa hejdurs powiększała się coraz bardziej. Mityczni hejdurs niszczą wszystko i odbierają cały smak życia. Taki typowy hejter ma tak minimum 5 metrów wzrostu i może człowieka zabić samym wzrokiem. No przynajmniej tak wynika z opowieści Amber. No i też hejdurs robią hejterskie filmiki na YouTubie. Takie właśnie jak ten, który oglądacie teraz. A co robi Amberka z hejterami na tubie? Oczywiście blokuje filmiki kanałów, komentarzy, które wyciągają jej kłamstwa. Oczywiście gnębią i prześladują. Oczywiście kanały, komentarzy mają być stalkerami, hejterami, którzy przychodzą pod dom jej rodziców i robią masę innych zakazanych rzeczy, za które Amber lubi ściągać filmiki z YouTube'a. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, społeczność skupiona wokół Amber jest toksyczna i widać to było doskonale choćby na przykładzie tego, jak zawzięcie starali się doksować obecną partnerkę Amber, albo w tym, że czasami w śmieszkowaniu posuwają się do niesmacznych żartów. Ale to, jak przedstawia to Amber, jest strasznie zabawne, bo z jej opowieści wychodzi, jakby ludzie, którzy jej nie lubią, byli psychopatami na równi, nie wiem, z Tedem Bundym. Amber i praca to zawsze był dość trudny temat. Delikatnie mówiąc, te rzeczy do siebie nie pasują. Amber na początku życia swojego uniwersum mieszkała w domu rodzinnym swojej dziewczyny, Crystal. Żyła wtedy na koszt jej rodziców i zajmowała się wtedy głównie nagrywaniem filmików na YouTube'a oraz tak ważnymi czynnościami jak na przykład granie w planszówki oraz kolorowanki. Gdy wyprowadziła się od Crystal i jednocześnie zamieszkała z Destiny, Amber nadal nie pracowała, nie zajmowała się też domem, nie gotowała, nie sprzątała. Destiny codziennie robiła Amber śniadanie do łóżka, potem sama szła do pracy. Po powrocie z pracy to Destiny przygotowywała posiłki i zajmowała się zakupami. Problemy onkologiczne wyszły u niej dopiero w 2020 roku, więc Amber w tamtym okresie mogła spokojniej, bez problemu robić te wszystkie rzeczy. Ale jednak nie robiła. Co więcej, mimo że Crystal i Amber już od kilku miesięcy nie były parą, ani nawet nie mieszkały ze sobą od dłuższego czasu, to rodzice jej byłej dziewczyny nadal opłacali jej rachunki za telefon. W sensie opłacali rachunki Amber, a nie Crystal. Znaczy może Crystal też, ale chodzi tutaj o Amber. Amber Lynn zaczęła w tym okresie zarabiać dzięki YouTube'owi, ale jej kanał miał jeszcze ledwie kilka tysięcy subskrypcji, a filmy zgarniały po kilkaset, maksymalnie kilka tysięcy odsłon. Na tym etapie dochody Amber Lynn były na tyle niewielkie, że nie wystarczały nawet na pokrycie części kosztów wynajmu pokoju, w którym razem mieszkały z Destiny. Nie wspominając nawet o zakupach czy drogich zachciankach, które obie miały. Ogólnie raczej im się nie przelewało. Destiny pracowała wtedy w domu opieki, w pracy zajmowała się obcymi ludźmi, a po pracy zajmowała się swoją dziewczyną. Tylko że za opiekę nad tymi pierwszymi dostawała pieniądze, a za to drugie jeszcze musiała sama płacić. Para miała zatem duży problem, żeby związać koniec z końcem. I żeby nie było, Amber też próbowała nawet znaleźć jakieś zajęcie. Jej poszukiwanie polegało głównie na zostawieniu CV w Walmarcie, w którym akurat była. I jak możecie się domyślić, efekt takich poszukiwań, nie przyniósł spodziewanych efektów. Ostatecznie po kilku miesiącach nieudanych prób, Destiny po prostu wciągnęła Amber do swojej pracy w domu opieki. Ludzie zatrudniający wtedy Amber mieli pewne obawy, czy jej mobilność będzie wystarczająca do takiej, jakby nie patrzeć, bardzo wymagającej pracy, ale ostatecznie zgodzili się ją zatrudnić. Amber na tym etapie już była bardzo into YouTube i vlogi. Kamera była w zasadzie przyspawana do ręki. Wszystko, co się dało, musiało zostać nagrane, a potem opublikowane. Wielu widzów jednak zwracało uwagę, że nagrywanie w takim miejscu może naruszać prywatność zarówno innych pracowników, jak i podopiecznych takiego ośrodka. Do czego ostatecznie najprawdopodobniej przyłączyli się też szefowie Amber, bo po rozmowie z przełożoną, jak nożem uciął, przestały być nagrywane vlogi z pracy. Przygoda z tą pracą zresztą nie trwała zbyt długo. Nie wiemy, czy powodem było nagrywanie filmów, problemy z mobilnością naszej dzisiejszej bohaterki, czy powód był jeszcze inny. Ale fakty są takie, że nie zagrzała tam jakoś długo miejsca. Tak podsumowując, Amber Lynn nigdy nie pracowała gdzieś na etacie dłużej. Oczywiście powodem może być tutaj choroba, która na pewno wiele rzeczy utrudnia, ale równie dobrze to mogą być jej zachowania, które mogą wiele osób denerwować.
W zasadzie od początku YouTube'owej aktywności mogliśmy obserwować, że Amber podchodzi do ludzi w dziwny sposób. Zaczynając od związku z Crystal, która była raczej nieśmiała i nie była fanką pokazywania się na vlogach, co jest dość zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że ich relacja zaczynała się, gdy jeszcze Amber nie istniała na YouTubie i nie wrzucała do internetu w zasadzie całego swojego życia. Niestety nasza fanka kolorowanek albo nie za bardzo rozumiała, że ktoś może nie chcieć się pokazywać w sieci, albo po prostu miała to w dupie. Notorycznie najpierw ją nagrywała, a potem wrzucała do vlogów. Mimo wielokrotnych i widocznych na nagraniach sprzeciwów. I mimo, że było widać po prostu po Crystal, że nie jest z tego powodu zadowolona. A Amber i tak to robiła. Ostatecznie związek nie przetrwał próby czasu. I mimo, że nigdy nie było to powiedziane, to możemy się domyślać, że rozstanie miało swoje podstawy w nagrywaniu czy w stosunku Amber do pracy. Pszczoło, idź sobie stąd. Pszczoło, czemu jest tutaj tyle pszczół, kurde, jak akurat potrzebuję nagrywać? O relacji z Destiny powiedzieliśmy już sobie trochę w kontekście pracy i życia na czyjś koszt, ale już z kolejnym związkiem, z Becky, było trochę inaczej, bo na tym etapie swojego życia Amber była już w stanie utrzymać się tylko z YouTube'a, ale Becky była wykorzystywana w inny sposób, po prostu będąc szoferem i prawie że służącą swojej dziewczyny na pełny etat. Oprócz tego Amber często też na przykład wyśmiewała Becky na swoich vlogach, albo nawet szejmowała ją za jej wagę. I wiecie, ja się niby śmieję, ale to jest jakaś absolutnie piramida spierdolenia, żeby Amber szejmowała kogoś za to, ile ktoś waży. A tak miała takie epizody. I to nie tylko w stosunku do Becky, ale też w stosunku do innych ludzi. A po ich rozstaniu na Becky zaczęły się wylewać kolejne wiadra pomyj. Na przykład dowiedzieliśmy się od Amber, że rzekomo Becky miała być w jakimś stopniu odpowiedzialna za nowotwór Amber. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy wiedziała, że zaczyna być z Amber coś nie tak i wiedziała, że Amber absolutnie nie chce iść do lekarza i wzbrania się przed tym rękoma i nogami, to powinna była siłą zmusić ją do tego, żeby do tego lekarza poszła. Rozumiecie? Siłą ją do tego zmusić. I serio, obwinianie byłej partnerki o coś takiego, zwłaszcza byłej partnerki, która przecież zajmowała się tą osobą w całym okresie choroby, to jest coś tak okropnego, że nawet ciężko mi użyć jakichś słów, żeby to opisać. I w zasadzie w każdej swojej relacji Amber na jakimś etapie wykorzystywała swoje partnerki. Albo finansowo, albo mieszkaniowo, albo traktując je jak rekwizyt do swoich filmików, albo po prostu traktując swoją dziewczynę jako swoją służącą, albo wręcz niańkę. Oprócz otyłości jednym z najbardziej charakterystycznych wyróżników, dzięki którym Amberlynn Reid jest znana, są kłamstwa. W przeciągu całej jej YouTube'owej kariery było ich tak dużo, że naprawdę ciężko to zliczyć. Przed chwilą rozmawialiśmy o dość świeżych oskarżeniach w stosunku do Becky, które już teraz wiemy, że były nieprawdziwe. Maybe some drama is coming. You never know. I wiecie, czym innym są na przykład kłamstwa, które mają ochronić na przykład naszą prywatność, albo jakieś inne nasze dobra, albo na przykład mniejsze lub większe niedopowiedzenia, a czym innym modyfikowanie rzeczywistości w tak głęboki sposób, że przestaje ona już przypominać ten prawdziwy obraz, od którego wyszliśmy. Amberlynn mogłaby robić habilitację z takich właśnie bardzo głębokich zmian rzeczywistości, po to, żeby przedstawić się w możliwie najlepszym świetle. Naprawdę jest w tym doskonałym ekspertem. Przykłady? Ależ oczywiście. Amber wielokrotnie mówiła na vlogach, że jest zatrudniona na pełen etat. Wiele razy mówiła, że jeździ do pracy każdego dnia. No a jaka była prawda? Oczywiście nie była zatrudniona na pełen etat, tylko miała coś na zasadzie naszej umowy zlecenie. Po prostu dzwonili do niej, gdy brakowało rąk do pracy. Amberlynn mówi, że ściśle trzyma się diety, że liczy kalorie, że jest, jak ona to mówi, on track. A potem okazuje się, że wcale nie, że zajada się kilogramami fast foodów. Gdy Becky stwierdziła, że ma już dość i że chce zakończyć związek Amber, ta niby miała się jeszcze spotykać z jakąś jedną dziewczyną, zanim zaczęła się spotykać z Wipey. Oczywiście ta dziewczyna była tak samo prawdziwa, jak wymyśleni kochankowie na ławce. Amberlynn mówi, że z jej zdrowiem jest wszystko okej i że lekarz jej powiedział, że jest
tak jak trzeba, a po jakimś czasie okazuje się, że ciśnienie jest znacznie za wysokie, albo że poziom cholesterolu jest tak wysoki, że już dawno opuścił ziemską atmosferę, a teraz dryfuje w stronę Alpha Centauri. I takich rzeczy w historii było tak dużo, że naprawdę nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich. Ale warto pamiętać, że Amberlin ma tendencję do zakrzywiania czasoprzestrzeni jak jakaś supermasywna czarna dziura. To będzie miało duże znaczenie w dalszych częściach filmu. Z jakichś przyczyn ludzie, których bierzemy na tapet na tym kanale, mają jakieś kontrowersyjne kontakty ze swoimi pupilami. Rip Torcik. Nie inaczej jest w przypadku dzisiejszej bohaterki. Tutaj też możemy mówić o kilku wydarzeniach, które sprawiły, że ludzie się naprawdę zagotowali. Pierwszą taką sytuacją było to, jak ówczesna partnerka Destiny traktuje kota oraz psa, oraz to, że Amber na takie zachowanie pozwala, a potem je na swoim vlogu pokazuje. Destiny rozkłada łapki kotu i targa go za nie. Zwierzak zdecydowanie nie jest z tego powodu zadowolony. To było w momencie, gdy kot dopiero został przygarnięty, dopiero oswajał się z nowym miejscem, z nowymi ludźmi. Zwierzę wydaje się być w tej sytuacji bardzo wystraszone, i na bagnie czuło się dobrze. Samo wyrzucenie kota za plecami w momencie, gdy dziewczyny siedzą na łóżku, jakieś strasznie niebezpieczne nie było. Ale już bardzo mieszane uczucia można mieć w stosunku do pacnięcia psa w pyszczek, który poznawał się z nowym domownikiem. To takie dość normalne zachowanie dla psa. I to trochę pokazuje klimat, w jakim zwierzaki były. Bardziej traktowane jako zabawki, a nie żywe istoty. Ale jak już jesteśmy przy zwierzaczkach, to nie możemy też zapomnieć o poprzednim kocie Destiny. Amber oczywiście wszystkiego się wypiera, ale wiele wskazuje na to, że dołożyła swoją cegiełkę do zaginięcia tego kota. Amber bardzo chciała mieć swojego, ale regulamin wynajmu mieszkania pozwalał im mieć tylko jedno zwierzątko. Zupełnym przypadkiem kot, będąc pod opieką Amber, wybiegł z domu, a potem go już nigdy nie widzieliśmy. Całkowity przypadek. Co za przypadek? A dosłownie kilka dni później bohaterki już bawiły się z nowym pupilem. Wcale to nie było tak, że Amber wypuściła go, bo chciała mieć własnego kota. Wcale, a wcale. Chyba najpoważniejszą kontrowersją związaną z Amberlin Reid, sprawą, która daleko wykracza poza zwykłe udawane diety i sprawą, przez którą wiele osób się od niej odwróciło, było oskarżenie o przemoc i gwałt. W 2016 na fali filmików typu Storytime nasza bohaterka postanowiła podzielić się swoją historią związku poprzedzającego relację z Crystal. Opowiedziała, że jej poprzednia dziewczyna miała używać przemocy fizycznej wobec niej, miała ją bić, a także miała ją pewnego razu zgwałcić. Bardzo poważne oskarżenia, nie? Tym bardziej, że Amber nie miała oporu, żeby wymienić imię tej dziewczyny i podać pewne informacje, po których bardzo łatwo będzie można dojść, o kogo chodzi. Coś takiego to raczej nie jest coś, co rzuca się w eter od tak po prostu, bez przekonania o swojej racji, nie? Dziewczyna, o którą chodziło, nagrała odpowiedź na te oskarżenia Amber i zdradziła kilka szczegółów dotyczących choćby tego, że ich związek zaczął się, gdy ona miała 15, a Amber 17 albo 18 lat. A jak dodamy sobie do tego fakt, że Amber wprowadziła się do swojej 15-letniej dziewczyny, która wtedy mieszkała ze swoją matką oraz jej partnerem w mieszkaniu, które miało jakieś 40 metrów, to zaczyna się robić naprawdę nieprzyjemnie. Co więcej, według tej dziewczyny sytuacja miała wyglądać dokładnie odwrotnie. To Amber miała używać przemocy, to Amber miała mieć ataki agresji. Była dziewczyna pokazała też screeny, z których jasno wynikało, że Amber próbowała nawiązać kontakt i utrzymać jakąś taką przyjazną atmosferę. I wiem, że to nie jest reguła, ale to raczej nie jest typowe zachowanie ofiary gwałtu. A co więcej, będąc jeszcze w poprzednim związku, miała już randkować z Crystal oraz miała od niej dostawać, a nawet żądać drogich prezentów. Czy oskarżenia w jedną bądź w drugą stronę są prawdziwe? No, nie mamy dowodów ani za, ani przeciw. Natomiast mamy masę dowodów, że Amber nader często mija się z prawdą. Albo mówiąc wprost, kłamała na każdy możliwy, wygodny dla siebie temat. Z drugiej strony, czy jeśli osoba skłamała 10 razy, to możemy być pewni, że za 11 razem też kłamie?
Po ukazaniu się odpowiedzi Amber usunęła swoje pierwotne wideo oskarżające. Co więcej, napisała do osoby, na którą rzuciła te bardzo poważne oskarżenia z wyrzutami dotyczącymi jej odpowiedzi. I nawet nie chodziło jej w tym żalu o treść tej odpowiedzi, tylko o sam fakt, że tamta osoba mogła przecież wcale nie odpowiadać, bo przecież nigdy by się nie domyślił, że to o nią chodzi. Nawet jeśli uznamy, że część oskarżeń, albo nawet wszystkie były prawdziwe, no bo przecież mogły być, to jednak dzielenie się nimi na fali popularności Storytime było najprawdopodobniej jakimś skokiem na wyświetlenia, jakąś kontrowersją, którą Amber chciała wywołać, żeby podbić sobie trochę licznik wyświetleń. Amber próbowała robić na YouTubie różne rzeczy, próbowała pokazywać swoje hobby, pokazywać swoje życie, ale tak jak już mówiłem wcześniej, vlogi, w których pokazywała na przykład kolorowanki albo swoje horderskie zapędy, cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem. Taki content nudził chyba każdego. Ciężko powiedzieć, czy chodzi o chciwość, czy o potrzebę atencji, ale Amber monetyzowała nawet swojego raka. Znacie taki angielski idiom to milk something, oznaczający wykorzystanie czegoś tak bardzo, jak się tylko da. Wykorzystanie całych możliwych zasobów. Dosłownie wydojenie czegoś. Amber to właśnie robiła i w sumie nadal robi ze swoimi problemami zdrowotnymi. Wrzucając na przykład filmiki z clickbaitowymi tytułami w stylu Cancer Update. To, na czym Amber generowała odsłony i to, na czym była w stanie zarobić na życie, to mukbangi i mniej lub bardziej udane kontrowersje. To sprawiło, że Amber wpadła w taki ciąg pogoni za wyświetleniami, które odbijały się negatywnie na jej zdrowiu fizycznym lub sprawiały, że jej widownia ją krytykowała i się od niej odwracała. A to z kolei odbijało się negatywnie na jej samopoczuciu. W efekcie, w pogoni za wyświetleniami, próbując zarobić po prostu na swoje utrzymanie, sprawiła, że jest obecnie jedną z najbardziej nielubianych osób na YouTubie. Ludzie przestali ją postrzegać jako miłą dziewczynę, która chce po prostu zmienić swoje życie, a zaczęli widzieć w niej chciwą i samolubną osobę, która patrzy wyłącznie na swoje potrzeby. Na samym początku mówiłem, że może jeszcze nie wszystko stracone, może jest w tym wszystkim jeszcze jakiś promyk nadziei. Sprawa jest bardzo świeża, ale jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to po niemal 10 latach usilnych prób, które zawsze kończyły się tak, że Amber nabierała coraz większej masy, ocierając się już niebezpiecznie o magiczną granicę 600 funtów, Amberlynn w końcu zaczęła chudnąć. I wierzcie mi na słowo, śledząc ten zakątek internetu z przerwami od ponad 5 lat, jest to dla mnie naprawdę ogromny szok. Na wszystko pewnie złożyło się wiele czynników. Obecna dziewczyna Amber, leki, które są przyjmowane, żeby ułatwić utratę masy, czy choćby koszt tych leków, bo jednak wydając te $1000 miesięcznie, starasz się, żeby to nie była kasa wyrzucona w błoto. Ale fakty pozostają faktami. Amber waży w momencie, gdy pisze ten tekst, około 470 funtów. Około 100 funtów mniej niż jej najwyższa masa. Ciężko powiedzieć, czy to tylko poza na filmie, czy realna zmiana. Ale też Amber zdaje się coraz częściej przygotowywać sama swoje posiłki. I to nie są gotowce do odgrzania, ani fast foody, ani nawet jej słynna zupa chili, ale całkiem smacznie wyglądające i chyba nawet całkiem zdrowe dania. I jasne, że samo zrzucenie masy nie sprawi, że ludzie zapomną o zachowaniach Amberlinki, że nagle wszystkie słabe rzeczy, które robiła przez lata, zostaną wymazane. Ale to już jest niezły krok do przodu. Czy to znaczy, że Amber zmieni swoje życie? Ciężko powiedzieć. Amber marnowała już tyle szans, że taki promyk jeszcze wiosny nie czyni, ale na bank to pokazuje, że nic nie jest niemożliwe, że nic jeszcze nie jest przesądzone. Jasne, szkody na zdrowiu zostały wyrządzone i niektórych z nich już nie można cofnąć, ale można nie wyrządzać sobie kolejnych. Amberlynn Reid to chora osoba. Jej otyłość wpływa na jej życie. Nie tylko obniżając jej samoocenę, ale też wprost utrudniając, a czasami nawet uniemożliwiając wykonywanie podstawowych czynności. Tak duża otyłość bezpośrednio wpływa na stan zdrowia. Przy tak dużej otyłości, jak w przypadku Amber, ryzyko chorób towarzyszących jest ekstremalnie wysokie.
Na jakie to są choroby? W zasadzie to są choroby dotyczące całego ciała. Żeby wspomnieć tylko: insulinooporność, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zawały, udary, niewydolność serca, astma oskrzelowa, kamica. Oczywiście wszystkie zwyrodnienia związane z narządami ruchu. Dalej, zwiększone ryzyko raka trzonu i szyjki macicy, jajnika, pęcherzyka żółciowego, nowotworu piersi, a u mężczyzn jelita grubego czy prostaty. I jako truskaweczka na torcie: migreny, otępienie, choroba Alzheimera i epizody depresji. I tutaj wyciągnąłem tylko część chorób, które są związane z otyłością, ale chciałem wam pokazać, że trwanie w takim stanie to świadome pogrążanie się. I nie byłoby tego filmiku, bo taka otyłość to naprawdę poważna choroba, której powody są bardzo skomplikowane. Gdyby sama Amber Lynn w pogoni za odsłonami nie dokładała sobie kolejnych kilogramów. To, co ja tutaj wyliczyłem, to tylko mały wycinek. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to w opisie dodam link do artykułu na Wikipedii. Tak duża otyłość to problemy w prawie każdym obszarze życia. Duże obciążenie dla organizmu i w dłuższej perspektywie czynnik znacznie skracający życie i obniżający jego jakość. Amber tkwiąca w takim stanie, a nawet dokładająca sobie kolejnych kilogramów do poziomu, że była naprawdę bardzo blisko magicznej granicy 600 funtów, działa trochę jak osoba uzależniona od alkoholu. Wie, że pijąc powoli się pogrąża i że nauk prawdopodobnie zaprowadzi ją na cmentarz. Chciałaby coś zmienić, ale siedzi w tym tak głęboko, że nie jest w stanie. Wrzucając w siebie kolejne kilogramy fast foodów, jest niewolnikiem nie tylko swojej niezdrowej relacji z jedzeniem, ale też niewolnikiem kontentu, bo jej zarobki są wprost powiązane z jej chorobą. Zrobienie takiego filmiku jak ten to długie tygodnie zbierania materiałów i mozolnego rzeźbienia scenariusza. Dlatego jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij o zostawieniu łapkę w górę. W momencie, gdy będzie ich 2000 pod tym filmikiem, to wrzucam drugą część shorta Ella Gavin w pigułce. A jeśli chcecie więcej takich filmów jak ten, to możecie zostawić suba i dzwoneczek. Wtedy nie ominie Was żaden materiał. A jak chcesz ze mną porozmawiać osobiście, to jest jeszcze nasz Discord, gdzie mamy fantastyczną społeczność niesamowitych śmieszków. A jeśli ktoś dotrwał aż do tego momentu, to niech koniecznie zostawi komentarz, bo takim tytanicznym wysiłkiem trzeba się chwalić. To już wszystko dziś. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.